Rosyjskie Nocne Wilki jadą na Berlin. Wierny putinowski klub motocyklowy Nocne Wilki każdego roku rajdem na Berlin świętuje zwycięstwo Armii Czerwonej nad Wehrmachtem. Ich maszyny są ozdobioną literą Z. 9 maja kolumna planuje przyjechać do stolicy Niemiec. Cześć, nazywam się Marcin, a to jest kanał Wasze Forum Dialogu. Dziś chciałbym poruszyć temat Nocnych Wilków, które wyruszyły z Rosji do Niemiec, do Berlina, aby świętować 9 maja, tzw. Dzień Zwycięstwa nad Niemcami z II wojny światowej. Pytanie, jakie zadałem w tym materiale, to kim oni są, czym się zajmują, kto jest ich liderem i czy Polska przepuści ich przez granicę. Zapraszam serdecznie. Grupa wiernych Putinowi motocyklistów wyruszyła z Moskwy na rajd, który zaprowadzi ich aż do Berlina. Kolumna wystartowała już w sobotę 29 kwietnia. Składa się z kilkuset członków klubu Nocne Wilki, który gorliwie popiera przywódcę Kremla Władimira Putina. Wielu uczestników rajdu niosło rosyjskie i sowieckie flagi. Niektórzy mieli na swoich motocyklach literkę Z, symbolizującą to, co Kreml oficjalnie nazywa specjalną operacją wojskową w Ukrainie. Rajdowi pod hasłem Trasa Zwycięstwa przewodzi Aleksander Saudastanow, szef i założyciel Nocnych Wilków, który nazywa siebie przyjacielem Putina. Aleksander Saudastanow jest objęty zachodnimi sankcjami za poparcie udzielone zaanektowaniu przez Rosję ukraińskiego Półwyspu Krymskiego w 2014 roku. Rajd przez Donieck. Najpierw rajd ma dotrzeć do Wołgogradu, dawniej Stalingradu. Zwycięstwo Armii Czerwonej nad hitlerowskim Wehrmachtem w trwającej blisko pół roku bitwie w tym miejscu w 1942-1943 roku stanowiło punkt zwrotny w walce Związku Radzieckiego z nazistowskimi Niemcami podczas II wojny światowej. 2 lutego bieżącego roku w obecności Putina obchodzono tam 80. rocznicę tego zwycięstwa. Następnie trasa przejazdu poprowadzi do położonego na wschodzie Ukrainy regionu Doniecka, gdzie uczestnicy rajdu chcą nieść pomoc humanitarną cywilom i rosyjskim żołnierzom. Moskwa ogłosiła aneksję Doniecka i 3 innych regionów Ukrainy we wrześniu ubiegłego roku. Te 4 regiony są jednak tylko częściowo kontrolowane przez Rosję. Ostatecznie rajd ma się zakończyć w Berlinie 9 maja. W Rosji ten dzień to rocznica zakończenia II wojny światowej. W Niemczech i innych krajach europejskich rocznicę tę obchodzi się już 8 maja. Jak powstała grupa Nocne Wilki i kim tak naprawdę jest grupa motocyklistów, która jawnie wspiera politykę Putina? Nocne Wilki to wyjęty spod prawa klub motocyklowy założony w ZSRR w 1989 roku. Klub ma silne powiązania polityczne, przez co w ostatnich latach jego wizerunek zmienił się z 1% motocyklistów na działaczy politycznych. Klub motocyklowy Nocne Wilki powstał w okolicach Moskwy w 1989 roku. Prezydent Rosji Władimir Putin jeździł z liderem klubu Aleksandrem Chirurgiem Saudastanowem w 2011 roku, kiedy premierem Rosji był Władimir Putin. Są również ściśle powiązania z rosyjskim kościołem prawosławnym. Zaczynali jako grupa, która organizowała nielegalne koncerty muzyki rockowej, głównie ze względu na cenzurę nałożoną na muzykę przez Związek Radziecki. Klub prowadzi szereg różnych biznesów, organizowanie koncertów, występów muzyki klubowej oraz promocja, salony tatuażu, Wolf Wear, odzież, Wolf Racing, wyścigi sportów motorowych, Wolf Engineering, inżynieria i produkcja motocykli na zamówienie. Istnieją również silne powiązania z następującymi firmami, które używają logo firmy w stylu podobnym do naszywki Nocne Wilki. Holding Wolf, który prowadzi wiele firm, w tym agencję ochrony. Agencja ochrony oferuje zbrojną i nieuzbrojoną ochronę budynków i lokali, mienia i tranzycie oraz instalację i monitoring systemów namierzania. Międzynarodowe Centrum Szkolenia Specjalnego Wolf zapewnia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, w tym sztuki walki w stylu wojskowym i posługiwanie się bronią. Naszywka Nocnych Wilków przedstawia głowę wilka na tle świecącego księżyca. Z boku głowy wilka buchają płomienie. Klub motocyklowy Nocne Wilki jest powszechnie uważany za największy wyjęty spod prawa klub motocyklowy w Rosji, z dziesiątkami oddziałów w kraju. Mają też inne rozdziały rozsiane po całej Europie Wschodniej. Aleksander Saudastanow jest liderem klubu motocyklowego Nocnych Wilków i prawdopodobnie najbardziej znanym wyjętym spod prawa członkiem klubu motocyklowego w Rosji. Urodził się 19 stycznia 1963 roku w Kirowogradzie na Ukrainie, jednak większość życia spędził w Moskwie w Rosji. Jego pseudonim Chirurg pochodzi z jego poprzedniego życia, kiedy pracował w klinice dentystycznej. Wśród jego przyjaciół jest prezydent Rosji Władimir Putin.
Ramzan Kadyrow był prezydentem Republiki Czeczenii w 2007 roku w wieku 30 lat i jest synem byłego prezydenta Czeczenii Ahmada Kadyrowa. Ramzan Kadyrow to były czeczeński rebeliant. W sierpniu 2014 roku został członkiem klubu motocyklowego Nocne Wilki. W 2015 roku raport przedstawiony przez członka rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego twierdzi, że w latach 2013-14 klub motocyklowy Nocne Wilki otrzymał od rządu 56 milionów rubli, około 1,1 miliona dolarów. Dotacje były wykorzystywane do prezentowania programów o ogólnie antyzachodnim motywie. Gazeta Moscow Times doniosła, program wystawiony przez Nocne Wilki w 2013 roku przedstawiał postać przedstawiającą statuę wolności, która porywa rosyjsko-śnieżną dziewicę Snegorożkę, która zrujnować chciała Rosję. Spektakl kończy się triumfem sił rosyjskich, a bohater ogłasza w wierszu o wyraźnie religijnym zabarwieniu, że kraj pokona swoich wrogów bez względu na to, jak bardzo będą się starać obcokrajowcy. Czy Nocne Wilki mają szansę na przejazd przez Polskę do Berlina? Czy Polska zatrzyma jednośladowych propagandzistów Kremla? W ubiegłym roku Nocne Wilki również dotarły do Berlina, przez który przeparadowało około 150 motocyklistów i kierowców aut, demonstrujących poparcie dla agresji Rosji na Ukrainę. Spotkali się pod pomnikiem radzieckim w Treptower Park, a następnie złożyli wieńce w dzielnicy Tiergarten. Jeżeli zastanawiacie się, jak to jest możliwe, że mimo zakazu wjazdu do krajów zachodnich, nałożonych sankcji i ograniczeń, Nocne Wilki i tak pojawiają się w Berlinie, to wytłumaczeniem ich obecności jest ich stała obecność w Niemczech. Po prostu wielu z ponad 5000 członków klubów mieszka na terenie Niemiec. Doliczając do tego sympatyzujące im osoby, można spodziewać się i w tym roku parady w stolicy Niemiec, która będzie musiała być mocno obstawiona przez berlińską policję. Ostateczną decyzję o tym, czy Nocne Wilki przekroczą granicę, należy do Straży Granicznej. Jeśli kierowcy jednośladów nie będą widnieć na liście sankcyjnej Unii Europejskiej ani zachowywać się agresywnie, to nie będzie podstaw, by zamknąć przed nimi szlabany. Jeśli jednak pojawią się podejrzenia zagrożenia bezpieczeństwa, to Nocne Wilki będą mogły zapomnieć o podróżowaniu przez nasz kraj. I cała nagonka przeciwko tej grupie motocyklowej jest dla mnie wielkim nieporozumieniem. I dziwi mnie, że wszyscy robią z rosyjskich motocyklistów jakąś grupę Nocnych Wilków. Ja nie wiem, czy w tej grupie wjeżdżającej do Polski chociaż 5 jest członków Nocnych Wilków, a nie można wszystkich nazywać. Ja jestem z grupy motocyklowej Wschód-Zachód i nikt mnie nie nazywa, że jestem z Rajdu Katyńskiego. Przyszedłem tutaj, żeby wyrazić swoje poparcie dla tego, co robią koledzy motocykliści. Zgadzam się z tym w zupełności. Poza tym czuję więź z braćmi Słowianami. Przyjechaliśmy po to, żeby pokazać swoją solidarność z tymi, którzy jadą z tymi motocyklistami, no i żeby ci motocykliści zrozumieli, że tu ktoś na nich czeka. No. Jeździmy często na wschód. Grupa Wschód-Zachód zajmuje się grobami polskich żołnierzy w Brodach. Bardzo jesteśmy serdecznie przyjmowani przez ludzi ze wschodu. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej ostrzegł, że działalność Nocnych Wilków jest niebezpieczna, bowiem jest ujmująca dla wielu środowisk nierozumiejących albo nie chcących zrozumieć, z czym mamy do czynienia. W ocenie Stanisława Żeryna jest ona ukryta pod fasadą klubu motocyklowego, co może przyciągać ludzi lubiących wolność i popularną formę spędzania czasu – jazdę na motorach. Jednak nie można być naiwnym. Działalność grupy z wolnością nie ma nic wspólnego. Rosyjscy motocykliści to żołnierze reżimu w sensie metaforycznym i dosłownym, podkreślał we wpisie Stanisław Żaryn. Dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego materiału. Zachęcam serdecznie do obserwacji mojego kanału oraz zostawiania łapek w górę. Pozdrawiam serdecznie.